Dzień dobry. Dziś film o wykrywaczach. Myślę, że film bardziej ogólny, mimo tego, że będą wykrywacze Deus i myślę, że Versa. Chciałbym Wam pokazać działanie tych wykrywaczy na trzech celach. Ten cel to moneta miedziana na 20 cm, moneta srebrna na 20 cm i niewielki XIX-wieczny sygnecik również na 20 cm. Znajduje się w miejscu, gdzie mineralizacja jest wysoka. Jest to mineralizacja typu magnetytowego, która podbija ID, a w wykrywacach jednoczęstotliwościowych jest to najbardziej widoczne. I w miejscu trudnym z powodu tego, że jest bardzo sucho. Ziemia jest bardzo twarda, gliniasta, jest ciężko. Chciałem Wam pokazać, jak te wykrywacze działają i może coś przy okazji poopowiadać. Tak więc Deus 2 z cewką 9-calową. Użyję go na programie Deep, który się tutaj sprawdzał zawsze, z jakimiś tam modyfikacjami, i na podobnych ustawieniach użyję Deusa 1 Deep High Conductors, które za chwilę przestanie być High Conductors. Dyskryminacja standard mój 6. Myślę, że będzie pitch. Tu pozostawimy gołe. Silencer pozostawię na 1C. Czułość 95. Jest to program głębokościowy, można powiedzieć, więc użyję takiej czułości. Frequency Max 24. Będzie multifrequency. Głośność żelaza, reaktywność. Najlepsza reaktywność w tym miejscu to jest 2,5 albo 3. Gdyby było bardziej wilgotno, to użyłbym 2,5, ale w warunkach, które mam dzisiaj, ta trójka jest lepszym rozwiązaniem. No i myślę, że to wszystko, nie? Kwestia dostrojenia do gruntu. Jak wiecie, w Deusie jest to bardzo uproszczone. W Deusie 2. No, standard 85 tutaj. No i zaczynam, nie? Test. Pierwsza moneta srebrna, znaczy moneta miedziana. Czemu ustawiłem te, że tak powiem, patyczki tutaj? Patyczki są jakby punktem odniesienia do tego, jak macham cewką. Dlatego, że nie wiem, czy wiecie, posiadając pole testowe i publikując filmy, w których porównuje się wykrywacze, który jest lepszy albo gorszy, bardzo łatwo zmanipulować ten test, chcący lub niechcący, dlatego że w takim teście machania nad monetami, które są na skrajach zasięgu, w bardzo trudnym gruncie, każdy centymetr, w którym cewka przechodzi, jest ważny. Więc chciałbym, by było to punktem jakby odniesienia, jak macham cewką. Czy będę tą cewką machał tak samo w Deusie 1, nie? A jest to sprawa krytyczna, jeśli chodzi o w ogóle sens jakiegokolwiek pokazywania tych wykrywaczy tutaj. No i zaczynam, nie? Ustawienia dosyć proste, skuteczne, niezwykle skuteczne, bo wielokrotnie ich używałem w terenie. Muszę machać parę centymetrów jednak nad gruntem, dlatego że uszkodzę te patyczki i się mi po prostu przesuną, nie? Co jest kolejnym jakby utrudnieniem. Teraz będzie moneta srebrna. Której wykrywacz nie widzi. No i na końcu tutaj nie muszę ustawiać żadnych patyczków, dlatego że ten sygnet, który znajduje się tutaj na 20 cm, jest słyszalny doskonale, nawet można powiedzieć z 8, 5, no może 6 cm nad ziemią, tak średnio, ale identyfikacja prawidłowa i wszystko tutaj gra. To jest Deus 2. Co można tutaj zmienić? Można zmienić podejście do gruntu, które myślę, że tutaj jest sprawą jakby krytyczną, czyli użyję mimo wszystko stabilizatora gruntu na 1, ale moi drodzy, to tak nie działa super. Jest praktycznie w większości miejsc ten stabilizator zbyt ten wykrywacz puszcza wolno, co powoduje zbyt dużo zakłóceń i jego nieskuteczność. Ale spróbuję, nie? Mimo wszystko. Jeszcze raz, ponownie dostoję do gruntu na tym stabilizatorze i spróbuję, nie?
Nic. Nic. I tu czytelność pełna, nie? Dobra. Wykorzystam stabilność wykrywacza Deus 2, który jest mega stabilnym wykrywaczem. I użyję wyższych ustawień czułości. Może 97. Więc jeszcze raz. Coś tam się dzieje, nie? W tle. Ale jest cisza. Niestety. Tu jest bomba. Identyfikacja jest jak najbardziej prawidłowa. Srebrny sygnecik jest mocny. To tyle, jeśli chodzi o Deusa 2 z cewką 9-calową. Teraz będzie Deus 1. Na podobnych ustawieniach. Cewka 9-calowa HF. Niech nam się tutaj pokaże. Już się pokazała. Mimo wszystko, mimo że nie używam tutaj szóstki, to użyję tam szóstkę, by było, że tak powiem, podobnie. Bo na pewno nie będzie tak samo, ale będzie podobnie, nie? Użyję pitch podobnie jak w Deusie 2. Czułość 93. Częstotliwość. Ja wiem, że ta częstotliwość 31,3 tutaj jest, nie jest taka super. To 30 jest chyba troszeczkę lepsza, to już wiem z doświadczenia. Reaktywność, o kurczę, teraz nie wiem, nie, reaktywność ustawiałem w Deusie na 3,2, dobra. No i chyba to wszystko, nie? Tutaj bez żadnych zbytnich kombinacji. Strojenie do gruntu. Teraz tak, nie słyszymy tak zwanej góry, nie? Czyli nie słyszymy niskich tonów, no bo mamy dyskryminację, nie? Ustawię to ręcznie. Myślę, że to 84, tak jak wskazuje mi wykrywacz, to jest odpowiednia wartość. Dobra, niech będzie. Chyba to wszystko, nie? Nic nie pominąłem. No i zaczynam jeszcze raz, nie? Moneta miedziana. Cisza. Moneta srebrna. Cisza. Ale stabilność jest, nie? Sygnecik. Tu nie ma żadnych problemów. Co mogę zrobić? Zwiększyć czułość tego wykrywacza. No to takie testy troszeczkę jakby, no już słyszycie szum EMI. Dlaczego jest to szum EMI? Dlatego, że cewka jest w bezruchu, jest w powietrzu. Gdybym cewką machał nad ziemią, wtedy mogły być to zakłócenia gruntowe, ale tu mamy zakłócenia EMI, nie? Spróbuję jakoś jeszcze znaleźć lepszą częstotliwość dla wykrywacza. Tu jest chyba tak samo. Też. Może to? Wszystko jest podobne, nie? No ale nic. Dosyć stabilnie. Zaczynam. Moneta miedziana. Niestety. Moneta srebrna. Nic. No i
ostatni cel to był pierścionek, który był słyszony. Jak widzicie, nie udało mi się wycisnąć tych monet. Gdyby cewka była troszeczkę niżej, zresztą wam to pokażę, to myślę, że nie byłoby problemu. Jednak tak. Tu mam sreberko wyłowione. I to tutaj też. Więc nie udało się, nie? Pokażę wam natomiast wersę jeszcze, tak zupełnie ciekawości i w celach jakby porównawczych, jak to wygląda na wersie. Tam soft nie ma znaczenia, cewka myślę, że też nie ma znaczenia, mimo że jest większa. Banalne jakieś tam ustawienia w postaci takiej, jak widzicie. Takie zupełnie zrobimy zwyczajne. Multitony będą w fuzz modzie, który lubię po prostu. To samo miejsce. Tutaj sobie zburzyłem moje zaznaczenie. Tak powinno być. Tam krzyżyk został. No i start, nie? Coś tam się kluje, nie? No i jest. Akurat się to w wersie udało, nie? No i jest. To jest prawda, że to powinno być tutaj, bo ten cel zawsze jest wykrywany w tym miejscu. Jednak obydwa deusy milczały, nie? No i ta obrączka bardzo wysoko identyfikowana. Co ja mogę tutaj zrobić? Mogę zmniejszyć czułość do 20. Mogę zmniejszyć podbicie obiektów punktowych, wzmocnienie obiektów punktowych mogę zmniejszyć do powiedzmy 10. Zobaczymy, czy to będzie działało, czy nie będzie. Pierwsza moneta miedziana. Jakoś tam wykrywalność mam. I moneta srebrna. Tak samo, albo myślę, że minimalnie gorzej. No i sygnecik. No, tak wygląda pokaz możliwości tych trzech wykrywaczy. Zwykle te wykrywacze Deus i Deus 1 i Deus 2 w miarę tutaj działają, nie? Warunki gruntowe suche, więc to jest jakby problem. Kwestia wersy to każde chyba każdy soft powyżej chyba trójki tutaj by to działa dobrze, nie? To jest jasna sprawa. Kwestia jeszcze Deusa 2, dlatego że o to będzie chyba najwięcej pytań. Czy Deus 2 jest w stanie ogarnąć te wszystkie cele, nie? Myślę, że tak, nie? Jeśli użyję może trochę innego programu, mam taki program może, który jest moim jakby programem głównym. Jest to program zbudowany na bazie programu podstawowego, czyli tej jedynki, nie? Jest to program zbudowany na pitchu. Jest to program prosty, radosny, silencerem -3, którego nie używam zawsze. Jednak program podstawowy ma dużą odporność, jeśli chodzi o
wykopywanie rzeczy niepotrzebnych, więc mam tutaj ten silencer zaniżony. W programie na przykład Sensitive nie używałbym takiego silencera, albo używałbym go tylko w wypadkach wyjątkowych, jeśli by mi zależało na czymś bardzo trudnym, dlatego że tego żelaza tutaj by się troszeczkę nam nazbierało, nie? Drobnego kutego żelaza. Ale ten program jest dosyć, że tak powiem, odporny wewnętrznie, więc myślę, że ten silencer na -3 tutaj zostawi. Czułość 95, która jest jakby czułością fabryczną w tym programie. Reaktywność 2,5. Myślę, że tą reaktywność dam na 3, bo ona jednak tutaj działała zawsze najlepiej. W stronie do gruntu czy to się uda na tym programie? Niestety nie, a bez kawałków drewienka jak najbardziej. Ten centymetr 2 zmieniają jakby obraz całej historii. Tu wykrywalność jest, prawda? Na tej małej cewce. I prawidłowa identyfikacja również jest, bo to sreberko zawsze jest identyfikowane w tych granicach tych 72. Jeśli bym usunął ten krzyż tutaj, co pozwoli mi na ruszanie cewką bezpośrednio nad ziemią, wszystko się polepsza. Tak więc, jak widzicie w testach, centymetr różnicy zmienia wszystko na takich polach testowych. No i sygnecik. No więc Deus 2 też potrafi. Tylko ceweczka musi być nieco niżej. Oczywiście ten cały pokaz zmienia to, że wersa jest na cewce większej nieco. To jest na nowej cewce. Ale tak to po prostu wygląda, nie? Nie udało mi się uchwycić pewnej rzeczy, która ma Deus 1, czyli braku jakby tych zahamowań cyfrowych, dlatego że nie udało mi się uzyskać jakiejś super wykrywalności na Deusie 1, a chciałem Wam to pokazać. No oczywiście tak to wygląda w tych filmach moich, że raczej staram się pokazać coś na żywo, bez cięć i jakąś tam teorię pokazać, nie? Ale udało mi się, myślę, fajnie pokazać Wam, jak to wygląda między tymi wykrywaczami, jak one tutaj działają, co jest potrzebne, by to wychwycić. Zastanawiającym jest to, że baza programu podstawowego działa tutaj bardzo dobrze i jest zupełnie jakby wystarczającą bazą do tego, by tutaj te cele wyciągać, nie? Nawet nie potrzeba tego DIP-a w Deusie 2, by to sobie ogarnąć, nie? Kwestia jakby tego, że ten program ma jakieś tam filtry soli wbudowane w środku, troszeczkę jednego upośledza w celach mikrodrobnych, mikrokolorach, czyli celach niskoprzewodzących, bo każdy, tak się to dziwnie układa, że te mikrokolory zawsze są niskoprzewodzące. Nie działa tak doskonale jak programy Sensitive, które są do tego jakby stworzone, nie? No, myślę, że na dziś taki krótki pokaz możliwości tych wykrywaczy wystarczy. Pamiętajcie, cewka wersy jest nieco większa, więc te zasięgi na tą drobnicę mogą być tutaj spowodowane ulepszenia właśnie różnicą wielkości tej cewki. Mimo wszystko musicie również zwrócić uwagę na to, że to są różnice delikatnie, można powiedzieć, albo można powiedzieć, są krytycznie małe, nie? Są wręcz minimalne, nie? Czy mają one znaczenie w terenie? Ja myślę, że nie, dlatego że z mojego punktu widzenia to są wszystkie te dobre wykrywacze, które są na rynku, mają podobne możliwości. Wszystko zależy od użytkownika. To, co lubi, to, co mu się podoba, z czym czuje się dobrze, to będzie dla niego po prostu działało.
Te różnice można wychwycić w jakichś krytycznych miejscach, które są strasznie na przykład specyficzne. To wtedy te różnice między wykrywaczami wychodzą i można znaleźć sobie wykrywacz jakby specyficznie dobry i dopasowany do pewnego miejsca albo do pewnego rodzaju poszukiwań, który działa jakby lepiej, nie? Te różnice w testach, na polach testowych często wypaczają obraz wykrywacza i mogą doprowadzić do tego, że zwyczajnie uznacie go za wykrywacz słaby, a tak nie jest po prostu, nie? Jakieś prowadziłem wręcz krucjatę przeciwko temu, by ludzie nie przyjmowali tych testów jako wyrocznie. To jest fajna rzecz, jeśli się to przyjmuje z głową i z dystansem, bo te różnice, które występują w testach, często są zwyczajnie niewidoczne albo zupełnie bez znaczenia w realnych poszukiwaniach, nie? No, myślę, że to wszystko na dziś. Trzymajcie się, do usłyszenia.